Atlas. Najlepsza marka budowlana w Polsce i marka najbardziej przyjazna fachowcom. Samopoziomująca masa szpachlowa Atlas SMS-15. SMS-15 jest szybko sprawną, samopoziomującą masą szpachlową, stanowiącą podkład pod płytki, wykładziny, panele i parkiet. Jej główne zalety to duża szybkość wiązania, możliwość wejścia na powierzchnię już po 4 godzinach. Do klejenia płytek można przystąpić po 24 godzinach, innych okładzin czy parkietów po 7 dniach. Posiada doskonałą rozlewność, daje się idealnie wypoziomować nawet w dużych pomieszczeniach. Do wyrównywania podłoża zarówno miejscowo, jak i na całej powierzchni, gdy zachodzi konieczność zrównania lub podniesienia poziomów w zakresie od 1 do 15 mm. Zalecany do wyrównywania powierzchni istniejących podkładów grzewczych. Prace przygotowawcze. Podłoże pod cienkowarstwowe podkłady wyrównujące powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć charakter wannowy. Suche, naprawione podłoże należy dokładnie zmieść lub odkurzyć. Przed wykonaniem podkładu trzeba zapewnić oddzielenie go od ścian profilem dylatacyjnym Atlas. Istniejące już dylatacje powinny zostać zachowane i przeniesione na powierzchnię wykonanego podkładu. Następnie całą powierzchnię należy starannie zagruntować emulsją Atlas Unigrunt lub Atlas Unigrunt Plus dla podłoży chłonnych lub masą Atlas Gruntoplast dla podłoży niechłonnych i pozostawić do wyschnięcia. Grunt można wylewać bezpośrednio na podłoże i rozprowadzić równomiernie przy pomocy pędzla, nie tworząc kałuż. Wyznaczenie wysokości wylewania. Przed przystąpieniem do wylewania należy wyznaczyć górny poziom podkładu na ścianach i w polu aplikacji. Możemy to wykonać np. za pomocą poziomicy laserowej, przenośnych reperów wysokościowych i miary. Przygotowanie masy. W celu przygotowania zaprawy materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody w proporcji 25 kg suchej mieszanki na 5 do 5,25 litra wody, a następnie wymieszać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. SMS-15 można także urabiać i wylewać z użyciem agregatu pompującego. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40 minut. Próba rozlewności. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe i niechłonne podłoże, np. folię. Można przygotować naczynie o pojemności 1 litra z odpowiednio przyciętego odcinka rury kanalizacyjnej. Wlewamy wtedy masę do postawionego na folii przygotowanego naczynia i podnosimy, aby masa się rozpłynęła. Pozwala to na utworzenie się regularnego placka. Należy poczekać, aż masa przestanie się rozpływać. Uważa się, że masa ma odpowiednią rozlewność, gdy pomiar utworzonego w ten sposób placka mieści się w przedziale od 50 do 55 cm. W innym przypadku należy skorygować ilość dozowanej wody. Wylewanie masy. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do wyznaczonych wysokości, unikając przerw, rozpoczynając od narożników i kontynuując wzdłuż ścian pomieszczenia w stronę wyjścia. Maksymalne pole robocze należy tak przygotować, by móc je wykonać i od razu odpowietrzyć w czasie około 40 minut. Przy cienkich warstwach o grubości poniżej 5 mm nadmiar masy należy zgarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej pacy. Przy grubszych, powyżej 5 mm, masa rozpływa się praktycznie sama. Podczas ręcznego wykonania należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników i tak zorganizować stanowisko pracy, aby podawanie masy odbywało się płynnie, w sposób ciągły. Do wchodzenia na świeżo wykonany podkład można użyć specjalnych nakładek na buty, tzw. raków. Unikamy wtedy, tak jak przy wchodzeniu np. w kaloszach, napowietrzania masy i odspajaniu jej od podłoża w chwili, gdy zaczyna już wiązać. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu w całym polu roboczym usuwamy repery. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując listwę do odpowietrzania lub wałek z tworzywa sztucznego, tzw. kolczak.
Listwę prowadzimy ruchem wstrząsowym, a wałek ruchem posuwistym, w spokojny sposób wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Pielęgnacja i możliwość wykonania okładzin. Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża proces wysychania. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po około 4-6 godzinach. Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek. Parkiet, panele i wykładziny PVC można układać po 7 dniach.